Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że znowu się spotykamy. Witam Was w Kundel Podcaście, miejscu, w którym rozmawiamy o psach, kotach i wszystkim, co pomaga nam lepiej rozumieć naszych zwierzęcych przyjaciół. Znajdziecie tutaj sprawdzone informacje, praktyczne porady, ciekawostki, wzruszające historie oraz odpowiedzi na pytania, które zadaje sobie wielu opiekunów. Wierzę, że dzięki tym spotkaniom jeszcze lepiej poznamy świat zwierząt i nauczymy się dostrzegać to, co często próbują nam powiedzieć każdego dnia. Jeśli spodoba się Wam ten odcinek, będzie nam bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę, zasubskrybujecie kanał i jeśli macie ochotę, udostępnicie go innym miłośnikom zwierząt. Dzięki temu razem możemy sprawić, że świat naszych czworonożnych przyjaciół będzie odrobinę lepszym miejscem. A jeśli podczas oglądania przyjdzie Wam do głowy własna historia, pytanie albo pomysł na temat kolejnego odcinka, koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Wasze wiadomości są dla nas ogromną inspiracją i bardzo chętnie je czytamy. Dziękujemy, że jesteście częścią świata, w którym zwierzęta są traktowane z miłością, szacunkiem i zrozumieniem. Zapraszam. Zaczynajmy. Wiecie, kiedy zacząłem przygotowywać się do dzisiejszego odcinka, wydawało mi się, że odpowiedź będzie bardzo prosta. Czy psy są dobre dla naszego zdrowia? Pomyślałem sobie, oczywiście, że są. Przecież wystarczy zapytać kogokolwiek, kto ma psa. Większość z nas bez chwili zastanowienia odpowie tak, zdecydowanie tak. Ale naukowcy nie mogą opierać się wyłącznie na naszych odczuciach. Muszą zadawać znacznie trudniejsze pytania. Czy rzeczywiście żyjemy zdrowiej? Czy rzadziej chorujemy? Czy jesteśmy mniej samotni? Czy mamy lepsze serce? A może po prostu bardzo chcemy w to wierzyć? I tutaj zaczyna się naprawdę ciekawa historia, bo okazuje się, że odpowiedź wcale nie jest taka oczywista. Badanie wpływu psów na nasze życie jest znacznie trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Wyobraźcie sobie dwie osoby. Obie mają po 50 lat. Obie mieszkają w podobnym miejscu. Obie są w podobnym stanie zdrowia. Jedna z nich ma psa, druga nie. Czy jeśli właściciel psa okaże się zdrowszy, możemy od razu powiedzieć, że to zasługa psa? Niekoniecznie. Może ta osoba już wcześniej była bardziej aktywna i właśnie dlatego zdecydowała się na psa. A może to pies sprawił, że zaczęła więcej się ruszać. Naprawdę trudno to rozdzielić. Dlatego naukowcy są tutaj bardzo ostrożni. Czasami badania pokazują wyraźne korzyści, czasami różnice są niewielkie, a czasami okazuje się, że odpowiedź wcale nie jest jednoznaczna. I wiecie co? To wcale nie oznacza, że psy nam nie pomagają. To oznacza tylko tyle, że życie człowieka jest niezwykle skomplikowane. Na nasze zdrowie wpływa przecież wszystko. To jak śpimy, co jemy, czy się ruszamy, czy się stresujemy, czy mamy wokół siebie bliskich ludzi. Pies jest jednym z elementów tej układanki, ale bardzo wyjątkowym elementem. Bo jest jedna rzecz, co do której naukowcy są zgodni niemal jednogłośnie. I właśnie od niej chciałbym za chwilę zacząć. Jest jednak jedna rzecz, co do której naukowcy są zgodni niemal jednogłośnie. Psy sprawiają, że po prostu więcej się ruszamy. I nie chodzi tylko o długie spacery po lesie. Chodzi o codzienne życie. Rano trzeba wyjść z psem, wieczorem znowu. Po drodze jeszcze krótki spacer, a czasami zabawa w ogrodzie, rzucanie piłki albo kilka minut wspólnego biegania. To wszystko wydaje się drobiazgiem, ale właśnie z takich drobiazgów składa się zdrowy styl życia. Naukowcy zauważyli, że opiekunowie psów wykonują średnio więcej kroków każdego dnia niż osoby, które psa nie mają. A więcej ruchu oznacza między innymi lepszą kondycję, sprawniejsze serce i mniejsze ryzyko wielu chorób. To jedna z tych zależności, które w badaniach pojawiają się naprawdę często. Co ciekawe, nie chodzi wyłącznie o spacery. Pomyślcie przez chwilę. Trzeba nalać psu świeżej wody, przynieść karmę, schylić się, żeby przypiąć smycz, pobawić się przez kilka minut. To nie brzmi jak trening,
ale dla naszego organizmu każda taka aktywność ma znaczenie, zwłaszcza wtedy, gdy powtarza się każdego dnia. Jest jeszcze coś. Pies nie zna wymówek. Nie interesuje go, że oglądamy ulubiony serial. Nie wie, że akurat pada nam bateria w telefonie. Nie przełoży spaceru na jutro. Jeżeli chce wyjść, to po prostu daje nam o tym znać. I może właśnie dlatego tak wielu opiekunów psów mówi po latach: gdyby nie mój pies, pewnie znacznie rzadziej wychodziłbym z domu. A czasem to właśnie ten jeden spacer okazuje się najlepszą rzeczą, jaka mogła nam się danego dnia przytrafić. Bo podczas spaceru zmienia się nie tylko nasze ciało. Bardzo często odpoczywa również nasza głowa. I właśnie o tym chciałbym opowiedzieć za chwilę. Skoro mówimy już o spacerach, to warto zadać sobie jeszcze jedno pytanie. Dlaczego po powrocie do domu tak często czujemy się spokojniejsi? Czy to zasługa psa, czy może samego spaceru? Najprawdopodobniej jednego i drugiego. Kiedy wychodzimy z psem, zwalniamy. Na chwilę odkładamy telefon, przestajemy myśleć o pracy, patrzymy na drzewa, słuchamy śpiewu ptaków, oddychamy świeżym powietrzem. To brzmi bardzo zwyczajnie, a jednak właśnie takich chwil często najbardziej nam brakuje. Naukowcy od lat badają wpływ kontaktu z naturą na nasze samopoczucie i okazuje się, że nawet kilkanaście minut spędzonych na świeżym powietrzu może pomóc obniżyć poziom stresu i poprawić nastrój. Pies bardzo często staje się tym najlepszym motywatorem, bo sam spacer łatwo przełożyć na jutro. Spacer z psem już znacznie trudniej. Jest jeszcze jedna niezwykła rzecz. Psy doskonale obserwują ludzi. Nie dlatego, że rozumieją każde nasze słowo, ale dlatego, że od tysięcy lat uczą się żyć obok nas. Potrafią zauważyć zmiany naszego głosu, mowy ciała, zapachu, a nawet tego, jak się poruszamy. Dlatego wielu opiekunów ma wrażenie, że ich pies doskonale wie, kiedy mają gorszy dzień. I chociaż nauka wciąż bada, jak dokładnie to działa, jedno jest pewne. Psy są niezwykle uważnymi obserwatorami człowieka. A za chwilę opowiem wam o psach, które tę niezwykłą umiejętność wykorzystują każdego dnia, pomagając dzieciom, seniorom i osobom, które naprawdę ich potrzebują. Chciałbym teraz opowiedzieć wam krótką historię. Wyobraźcie sobie niewielką szkołę. Jedno z dzieci siada z książką w ręku. Naprzeciwko niego siedzi pies. Nie nauczyciel, nie rodzic. Po prostu spokojny, cierpliwy pies. Dziecko zaczyna czytać. Czasami się pomyli, czasami zatrzyma się na trudnym słowie, ale pies nie poprawia, nie ocenia, nie wzdycha z niecierpliwością. Po prostu słucha, a właściwie jest obok. Może się to wydawać zaskakujące, ale takie programy naprawdę istnieją. W wielu krajach psy terapeutyczne pomagają dzieciom oswoić lęk przed czytaniem. Dla niektórych dzieci największym problemem nie jest brak umiejętności. Największym problemem jest strach przed popełnieniem błędu. Pies tego strachu po prostu nie tworzy. Nie obchodzi go, czy dziecko przeczyta jedno słowo wolniej, czy pomyli literę, czy będzie potrzebowało chwili, żeby się zastanowić. On cierpliwie czeka. I właśnie ta cierpliwość potrafi zdziałać naprawdę wiele. Podobnie wygląda praca psów odwiedzających domy opieki, szpitale czy ośrodki rehabilitacyjne. Ich zadaniem nie jest leczenie. Od tego są lekarze i terapeuci. Pies robi coś zupełnie innego. Przynosi spokój, pomaga się uśmiechnąć, zachęca do rozmowy. Czasami wystarczy, że położy głowę na czyichś kolanach i to już zmienia atmosferę całego dnia. To pokazuje, że obecność psa może być czymś znacznie więcej niż tylko miłym dodatkiem do naszego życia. Dla niektórych ludzi staje się prawdziwym wsparciem. A za chwilę opowiem o psach, które pomagają osobom zmagającym się z bardzo trudnymi doświadczeniami i których praca od lat jest przedmiotem badań naukowych. Jest jednak grupa psów, których praca naprawdę potrafi zadziwić. To psy asystujące. Nie tylko towarzyszą człowiekowi, one wykonują bardzo konkretne zadania. Pomagają osobom niewidomym, ostrzegają przed niebezpieczeństwem, a niektóre wspierają ludzi, którzy zmagają się z zespołem stresu pourazowego, czyli PTSD.
Wyobraźcie sobie człowieka, który przez długi czas żył w ogromnym stresie. Tak silnym, że nawet po wielu miesiącach jego organizm wciąż reaguje, jakby zagrożenie było tuż obok. Serce zaczyna bić szybciej, oddech staje się płytszy, pojawia się lęk. Czasem wystarczy zwykły dźwięk albo tłum ludzi. Specjalnie wyszkolony pies potrafi zauważyć pierwsze sygnały takiego napięcia. Delikatnie dotyka opiekuna łapą, przysuwa się bliżej, odwraca jego uwagę. Niektóre psy potrafią nawet obudzić swojego opiekuna z koszmaru albo przypomnieć o przyjęciu leków. To nie jest przypadek. To efekt wielu miesięcy szkolenia. Badania pokazują, że osoby korzystające z pomocy takich psów często odczuwają mniejszy lęk, łatwiej wracają do codziennych aktywności i chętniej wychodzą z domu. To oczywiście nie oznacza, że pies zastępuje lekarza albo terapię. Nigdy. Ale może stać się bardzo ważnym wsparciem w procesie zdrowienia. I chyba właśnie to najbardziej mnie porusza, bo pokazuje, jak niezwykła potrafi być więź między człowiekiem a psem. Więź oparta nie na słowach, ale na zaufaniu. A skoro mówimy o zdrowiu, to warto odpowiedzieć jeszcze na jedno pytanie. Czy obecność psa może wpływać również na naszą odporność? Od wielu lat naukowcy próbują odpowiedzieć jeszcze na jedno ciekawe pytanie. Czy dzieci wychowujące się z psem rzadziej chorują? Na pierwszy rzut oka odpowiedź wydaje się prosta. Pies wnosi do domu sierść, piasek, czasami błoto, a nawet drobnoustroje przyniesione ze spaceru. Przez lata wydawało się, że to raczej coś, czego powinniśmy unikać. Dzisiaj patrzymy na to trochę inaczej. Coraz więcej badań sugeruje, że kontakt z naturalnym środowiskiem i z różnymi zupełnie zwyczajnymi drobnoustrojami może pomagać rozwijającemu się układowi odpornościowemu. Mówiąc bardzo prosto, organizm dziecka uczy się rozpoznawać świat. Uczy się, co jest groźne, a co jest jego normalną częścią. Nie oznacza to oczywiście, że pies chroni każde dziecko przed alergią albo astmą. Takich obietnic nauka nie składa. Wpływ na nasze zdrowie ma przecież bardzo wiele różnych czynników. Geny, styl życia, środowisko, sposób odżywiania. Dlatego badacze są tutaj bardzo ostrożni. Jedno wydaje się jednak pewne. Dzieci wychowujące się z psami bardzo często więcej czasu spędzają na dworze. Więcej się bawią, więcej odkrywają, więcej się ruszają. A to samo w sobie jest ogromną wartością. I chyba właśnie to jest najpiękniejsze, bo pies bardzo rzadko zachęca nas do siedzenia na kanapie. Znacznie częściej zaprasza nas do życia. Po tym wszystkim mogłoby się wydawać, że psy są niemal idealne. No cóż, każdy, kto mieszka z psem pod jednym dachem, pewnie właśnie się uśmiechnął. Bo przecież życie z psem ma również swoją bardzo zwyczajną stronę. Sierść na ubraniach, błoto wniesione do przedpokoju, mokra kufa przyłożona do świeżo wypranych spodni, albo kanapka, która jeszcze przed chwilą leżała na stole, a po chwili tajemniczo zniknęła. Niektóre psy są w takich sprawach naprawdę niezwykle pomysłowe. Do tego dochodzą wizyty u lekarza weterynarii, szczepienia, leczenie, dobra karma, czas, odpowiedzialność. Pies nie jest zabawką. To żywa istota, która każdego dnia całkowicie nam ufa i właśnie dlatego decyzja o jego przyjęciu do domu zawsze powinna być dobrze przemyślana. Ale kiedy spojrzymy na to wszystko razem, na poranne spacery, na wspólne chwile, na zabawę, na te momenty, kiedy pies po prostu przychodzi i kładzie głowę na naszych kolanach, mam wrażenie, że większość opiekunów odpowiedziałaby dokładnie tak samo. Jeszcze raz podjąłbym tę samą decyzję, bez chwili wahania. I chyba właśnie tutaj dochodzimy do najważniejszego pytania. Czy naprawdę wszystko da się zmierzyć wynikami badań? Na początku naszego spotkania zadałem pytanie. Czy psy naprawdę są dobre dla naszego zdrowia? Po kilkunastu minutach wspólnej rozmowy odpowiedź wydaje się jednocześnie prosta i bardzo trudna. Tak, psy potrafią zachęcić nas do ruchu. Pomagają nam częściej wychodzić z domu. Towarzyszą nam w codziennym życiu. Niektóre wspierają dzieci, inne pomagają osobom starszym. Są też takie, które każdego dnia towarzyszą ludziom zmagającym się z ogromnym cierpieniem. To wszystko potwierdzają badania.
Ale mam wrażenie, że najważniejszej rzeczy nauka nigdy nie będzie potrafiła zmierzyć. Nie da się zamknąć w tabeli chwili, kiedy po naprawdę ciężkim dniu otwieracie drzwi, a ktoś cieszy się na was tak, jakby właśnie wydarzyło się coś najpiękniejszego na świecie. Nie da się policzyć spokoju, jaki daje ciche mruczenie psa śpiącego obok, ani tego uczucia, kiedy bez jednego słowa przypomina nam, że nie jesteśmy sami. Może więc nie powinniśmy pytać, czy pies jest dobry dla naszego zdrowia. Może lepiej zapytać, ile dobra wnosi do naszego życia. Bo są rzeczy, których nie da się zmierzyć. Można je tylko przeżyć. Jeżeli po dzisiejszym spotkaniu spojrzycie na swojego psa z odrobinę większą wdzięcznością, to znaczy, że warto było spędzić razem ten czas. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. I dziękuję, że jesteście częścią świata, w którym zwierzęta są traktowane z miłością, szacunkiem i zrozumieniem. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Kundel Podcastu.